Dzień dobry telewidzowie. Ja zostawiam Marcina w pokoju, on jeszcze kończy pakowanie. Tymczasem ja lecę na masaż i mamy tutaj rzeczy do oddania, trochę jedzenia, jakichś innych pierdółek nam zostało. Może kogoś spotkam po drodze i go obdaruję. Wybrałam się jeszcze na ostatni masaż tutaj do tych państwa. Ceny naprawdę mają bardzo dobre i masaż też był świetny, także polecam. Aż szkoda, że wczoraj tutaj nie przyszłam, choć wczoraj już czasu nie było, pracowałam właśnie do późna, później już było wszystko zamknięte. Ta pani, co mnie masowała, ojej, zrobiła to tak świetnie. Niestety miałam tylko pół godziny, bo musimy już jechać na lotnisko, więc pędzę do Marcina, bo on już czeka spakowany na mnie z walizkami przed pokojem. Dobrą sprawę z tym masażem to nigdy się nie wie, czy się trafi, czy się nie trafi. Każdy też woli inny masaż. Jedni lubią taki mocny, inni lekki, inni wolą masaż głowy, thank you. No właśnie, tutaj mnóstwo jest tych, tak jak Wam wczoraj pokazywaliśmy, tych punktów do masażu, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie, jak tu będziecie. Polecam, bo naprawdę warto i ja trochę żałuję, że częściej na to nie chodziłam. Na dole Marcina nie ma, to znaczy, że jeszcze jest w pokoju. Halo. O, halo, halo. Co tam się Spakowane? Wszystko? wymasowane? O, świetnie. Wydane pieniądze? No właśnie nie wszystkie, więc jeszcze trzeba iść tutaj na dół coś pokupować. Ostatnie sprawdzanko, czy nic nie zostało. Zamówiliśmy już graba, za 2 minuty będzie, więc my się zbieramy. Wyszliśmy na ulicę, biegniemy w sobie do tego punktu, gdzie mieliśmy spotkać tego Ubera. Marcin mówi, że stoi gdzieś tam obok w bramie. Poszliśmy, nie ma go. Że nie mamy internetu w telefonie, bo wczoraj się skończył. No to wróciliśmy znowu do hotelu i teraz Marcin poszedł sprawdzić. I mówi, że gdzieś stoi tutaj obok, ale ani odpisuje na wiadomości, ani nie chce tutaj podjechać. W sensie, no to stoi w miejscu. Teraz nie wiemy, co mamy robić, chyba po prostu zamówimy jakiegoś innego. Marcin właśnie kasuje Ubera, bo już stoi tam z 5 minut, no i nic się nie zadziało. Tutaj od razu przy wyjściu z naszego hotelu są stragany, no i zobaczcie, 4 sztuki za 1000, znaczy 100 000, czyli jakieś 25 zł. Zamówiłem kolejnego kierowcę, bo tamten nie wywiązał się ze swojej umowy. Jest nasz kierowca. Ten nie skręcił w żadną uliczkę, tylko po prostu tutaj przyjechał prosto. Zostawiamy naszą reklamówkę pani na ulicy, bo nikogo nie spotkaliśmy takiego biedniejszego. Food, coffee. Stoimy sobie w korku, ale patrzcie, jaka kolejna tutaj rzeźba jest. Ładnie to wygląda. Następnym razem przyjedziemy bez pracy, będziemy zwiedzać. Tak, jest co oglądać. Jak w Rzymie. Pięknie. La la. No. Tutaj przez jaką bramę teraz przejeżdżamy. Wjeżdżamy już na lotnisko. Tu pan ma jakąś specjalną kartę, żeby kupić jakby wjazd, bilet. Nie wiedziałem, ile go tam skasował. Ale dziwnie, to w ogóle takie bramki, wszędzie bramki, bramki, bramki. Jak na autostradę. No, w ogóle nie wygląda jakby to było lotnisko. Jak normalna jakaś ulica. Okej, tu już to bardziej przypomina lotnisko. Ale pięknie zrobione. Taki parking zielony. Dojechaliśmy już na lotnisko za 15 zł. Jechaliśmy 15 minut, więc minuta jazdy wyszła złotówkę. Oczywiście mamy za dużo kilogramów, a jesteśmy teraz przy łazienkach, więc idziemy się przebrać. Zresztą już też nie potrzebujemy ciepłych rzeczy, bo tam gdzie lecimy jest minus. Marika już założyła jakieś grubsze ciuchy na siebie. Ja mam swoje tutaj. Idę tam. I ja już gotowy na lot do zimnej Korei. Jadzia, pokaż się, co tam masz. Jaka konspira. Ktoś mnie poznał? Jadzia jednak musi swoją fikcyjną ciążę teraz opróżnić, bo to jest inaczej. Tutaj najpierw trzeba przejść taką odprawę, że sprawdzają wasze walizki, a dopiero będzie można iść po bilet. Chwila prawdy z kilogramami. Mariki plecak, goły plecak, bez niczego. 12, a jest 7. Już masz 5 za dużo. A jeszcze reklamówki. Niedobrze. Teraz mój. No u mnie nie lepiej. Coś mi się wydaje, że tym razem będzie kupowanko. Myślę, co tu jeszcze zrobić. To jest 7, które przechodzi. Zobaczcie, 7 jest tylko w tym plecaku, a tu jest sam sprzęt. A ja mam tutaj 20 kg mam razem. Tu i w tamtym. Nie no, ja nie wiem, jak to się stało znowu. Widać, nie tylko my tak podróżujemy, bo dziewczyny też robią przypakowanie.
My idziemy też tutaj na bok, żeby nie za dużo osób nas widziało, ewentualnie. Trochę sprzętu jest jeszcze do spakowania. Baterijek. Damy radę. Pewnie, że damy radę. Co byśmy nie zrobili, nie da się tego upchać, bo po prostu mamy za dużo kilogramów, żeby się zmieścić w 14, w 2, a nawet tych 3 plecakach, co mamy. No idziemy, zobaczymy. Może będziemy mieli szczęście, tak jak zawsze. Marika tam na środku stoi z naszym kumplem, obgadała teraz plan i wymyśliliśmy teraz, że ten plecak zostawimy tutaj, nie pójdziemy z nim po bilet i jak on stoi pierwszy, więc on jak weźmie swój bilet, to przyjdzie, poczeka z naszą torbą i my pójdziemy tylko z tymi lekkimi. Chwila prawdy, jedna osoba przed nami, my idziemy po bilet. Idziemy. Pierwsza część planu przeszła, teraz druga część planu, bo dają takie jeszcze naklejki, powiedzmy, że torba została sprawdzona. No to na tych drugich nie mamy. Więc mam nadzieję, że nikt nie będzie się o to pytał. Ale jaja były, tam pan urzędnik mówi, ale pan został dłużej niż wiza pana jest. Dzisiaj jest 26, mówi. No, coś mu się powaliło mu się. No, już mówi, a tamta pani też z tobą? To proszę ją tutaj zawołać. A później się skumał, że to nie 26. Jak na razie wszystko pięknie idzie, jesteśmy już w saloniku. Na lotnisku Denpasar nie ma dużego wyboru z salonikami. Jest jeden taki normalny, w którym byliśmy, ale tam nie oferują alkoholu i też nie ma pokoju do palenia, jak ktoś by chciał. Ale jest druga opcja, pierwszy raz się z tym spotkałem. Znaczy widziałem już wcześniej, ale nie byłem w tej opcji, więc teraz będzie pierwszy raz, jak idę do tej opcji. I z naszą kartą możemy też wejść do restauracji, takiej normalnej. I ta restauracja się nazywa Flight Club. No ja idę sprawdzić, co ja tutaj mogę dostać na mojej karcie. Tak jak wam mówiłem, tutaj jest inaczej. Można sobie wybrać jeden z 4 setów takich. I tu są 3-daniowe obiady. Więc ja zaraz sobie coś wybiorę. Do tego zamówiłem sobie mrożoną kawę, bo jak już wiecie, alkoholu nie podają. Po 5 minutach dostałem już swój secik. Tutaj mamy zupę grzybową z oliwą na górze. Tutaj mamy spaghetti z 3 rodzajami grzybów i do tego parmezan. No i miska owoców. Z tą restauracją taka fajna opcja. Nie ma za dużego wyboru. Choć te 4, w sumie jakbyśmy połączyli te 4 menu, które były, no to wychodzi tyle sam dań, albo nawet więcej co w naszym saloniku. No i fajna opcja do posiedzenia sobie z kimś. No tutaj to trochę inaczej, to jest taki bufet zrobiony, a tam dostajecie tylko ten jeden set. Tu jest nasza bramka, właśnie ją otworzyli. Zobaczcie, tutaj po drugiej stronie jest spa. Nasz samolot spóźnił się pół godziny, ale już jest kolejka. Sporo ludzi, wydaje mi się, że będzie cały samolot. Ale przez to mogliśmy posiedzieć trochę dłużej w saloniku. Fajnie było, bardzo dobra kawa. Jedzenie mogło być lepsze, ale Na coś tam plus. ja się na najadłam. plus. Ja jeszcze byłem w tej drugiej restauracji, więc też super. I to już koniec przygody. Koniec walijskiej, indonezyjskiej przygody. Lecimy w zimne klimaty. Będzie zimno. Będzie się nie. Różnica w temperaturze będzie 40 stopni. My już wchodzimy na pokład. Tak, tutaj mój paszport i bilet. Jeszcze Jadzia i nasz kolega z Indii. Tak jak wam mówiłem, mamy pół godziny spóźnienia. Pani powiedziała, że samolot też trochę nadrobi, ale nam się nie śpieszy, bo mamy jakieś 4 godziny na przesiadkę. Po 3,5 godzinie doleciliśmy do Ho Chi Minh. Teraz czekamy, aż wszyscy wyjdą, bo wiadomo, wszyscy stoją. Jesteśmy już na wietnamskiej ziemi! Ale nie zbyt długo. Tu jest nasz samolot. Wsiadamy do autobusu, jedziemy na terminal. Stoimy teraz w kolejce, bo na transfer międzynarodowy chcą nam posprawdzać jeszcze plecaki. A my trochę tego mamy. Jesteśmy już po odprawie, idziemy na departures. Nie idziemy na departures. Idziemy do saloniku. Słuchajcie, teraz
jaka opcja, bo nie można było wody, więc tam otworzyłam kolę wcześniej, wypiliśmy. Przed chwilą przy podnoszeniu torby wypadła mi woda. A mam jeszcze cały kubek nie można herbaty. niby. No a niby nie można, tylko do 100 ml i tam mnóstwo butelek bierze. Dziwne to sprawdzenie. Dzisiaj na bogato, aprikot business lot Mari. Nie ma jaj. Idziemy to sprawdzić. Idziemy sprawdzić. Sprawdziłem, tutaj już podają alkoholowe drinki. Razem mówił, ale pachnie dobrym jedzeniem. Jesteśmy już tutaj przy biurku, gdzie pan nas zaraz wpuści, ale powiem wam, że nie wygląda jakby to był biznes. No, ale mam nadzieję, że w środku będzie lepiej. No już jesteśmy w saloniku, ulokowaliśmy się, Jadzia już wzięła swój talerzyk. Teraz ja idę i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy lodówkę z napojami, jest jakiś energy, jest też piwo, soki, tak standardowo. Tutaj Pepsi, Cola, co kto lubi. Są dwa rodzaje wina, czerwone i białe. Whisky nie widzę, jest tylko piwo dla mnie. Tutaj są jakieś przekąski, można sobie kanapeczkę zrobić. O, przepraszam. Tutaj jest jakieś danie z tofu, ale już się skończyło i pani teraz tak, pani to zmieni, można sobie skomponować z ryżem jakoś. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że podeszła do mnie pani i powiedziała, że nie mogę nagrywać tego, co tutaj jest do zjedzenia. Marii, wiesz co się stało? No. Wyobraź sobie, że podeszła do mnie pani i powiedziała, że nie mogę nagrywać w tym saloniku jedzenia. O proszę. Taka sytuacja. A jedzenie dobre. Kartofelki bardzo dobre. Więc nagramy jak przyniesiemy tutaj. Od razu widać, że komunistyczny kraj. Takie rzeczy zakazują. Dobra, to ja mam tak, piwko i lód. Marika została w tamtym saloniku, ja idę sprawdzić ten drugi, bo w tym jedzenie, no takie średnie. Marice smakowało, dla mnie było takie sobie, więc ja idę zobaczyć, jak jest następny. Jest już nasz salonik, który się nazywa właśnie tak. I gdzie on jest? Tutaj jest. W tym saloniku z jedzeniem też skromnie. Tutaj jest jakaś ryba w panierce. Tutaj mamy ostrygi w jakimś sosie. Tutaj jest kofta kurczakowa, pan zabrał. Tutaj mamy zwykły ryż i jeszcze mamy wegetariańskie curry i to na tyle. Tak wygląda to curry, no i właśnie wygląda to jak smakuje. Wracam się przeprosić z tym pierwszym salonikiem, bo tamten jeszcze gorszy. Zobaczcie, co Jadzia sobie robi. Jadzia sobie robi dobrze w saloniku. Jak? Ale mocno. No teraz potłuk mi to przyjechał i na na kości ogonowe. Tak jakby Kurde, mnie któraś masowała tam, to dobry jest. aż mnie wygina. No naprawdę, bardzo mocne. Dobre te fotele, nigdy z nich nie korzystałam. Gdzieś tam w centrach handlowych, ale naprawdę... Tak wygląda moje danie, pieczone ziemniaczki, sos bolognese z makaronem, sosy, a Marcin relaksuje się teraz w fotelu. Jak tam masaż? Zobacz, co ze mną robi. No naprawdę jest świetny. Jak już wiecie, jesteśmy w saloniku, no i właśnie bukujemy pokój w Seulu. Wybraliśmy nie za drogi, nie za tani, choć mi się wydaje, że jak na standardy Seulu to tani. Wyszło nas 110 euro za 4 nocki. Dobra cena. Moi drodzy, z racji tego, że mamy ponad 5-godzinny lot i to nocny lot, a spać jakoś nam się nie chce, no to tutaj do takiego kubeczka mikołajkowego Marika sobie wzięła winko. Ja sobie wziąłem piwko do plecaka. Będziemy imprezować w samolocie. Ale ładny kubek, prawda? Ale wino, wiecie dlaczego wino? Bo się wino pije jak jest zimno. A my lecimy do Seulu, a tam będzie Minus 11. minus 11 ma być jutro, dzisiaj w nocy, tak? A za 2 dni ma być minus 16, więc jak znalazł winko. Grzane nie będzie, ale, ale rozgrzeje. Siedzimy sobie w saloniku, jest 22:10, 22:15 powinien być samolot, a nagle, nadal nic na tej tablicy się nie wyświetla i mówię, kurczę, coś jest chyba nie tak. I patrzę, że tracking closed. I teraz idę sprawdzić, serce mi wali jak nie wiem co, czy przypadkiem bramki już nie są zamknięte, że będziemy musieli tu zostać. To byłby numer, to byłby hit. Mam nadzieję, że tak nie jest i że to jest jakaś po prostu pomyłka, obsówka w czasie i że nie wyświetla się to na tablicy. Jestem pod bramką, ale okazuje się, że jest zamknięte. Nie wpuszczają jeszcze. Tutaj jest cała kolejka. Całe szczęście. Ale powiem wam, stresu co nie miara. Ale nie wracam już do saloniku. Marcin został na górze. Nie, to już nie dla mnie, nie na te nerwy. Marcin doszedł. Co Jaćka zrobiła? Ona patrzy na tablicę. Boarding is closed. Plecak złapała. Pum! Biegnie do bramki. Dziewczyno, uspokój się, nie ma nic na tablicy, że otwarte bramki.
Nie, oni tutaj już poleciał. I zapieprza tutaj. Przyszła, mówi, no. No, ale Wszystko okej. mogło być tak, że jest jakiś błąd i że im się komputer na przykład popsuł, a już mógł odlecieć, przecież to jest czas już, no No, ale mógł też spaść przed przelotem tutaj. To też mógł też. To W ogóle byłoby mógłby na tu nie przykład spóźnienie. Dlatego ma spóźnienie, bo spadł. Na przykład. weź nie gadaj takich głupot. Wracamy Dobra. do saloniku. Jadzia, teraz będzie szkolenie. Last check-in, to znaczy, że już końcówka oddawania bagażu. Check-in, to znaczy, że oddawanie jest bagażu w trakcie, że można to robić. Tutaj jest nasz lot. Ale zobaczcie, jest 22:15, Check-in close, a czyli my znaczy, mamy czyli znaczy, że 22:15 lot. znaczy, że nie można oddawać walizek. Ja wiem, ale ja myślałam, że oni się pomylili na przykład, A możliwe boarding jest. to znaczy, że możemy tam iść. Ja myślałam, że nie mają na tym lotnisku boarding. Jadzia, ty dawno nie piłaś, dlatego te wino. Ja cię sunę. No. Powiem wam, serce wyskoczyło prawie z klaty. Krótki opis, ale już myślę, że zapamiętasz, prawda? Serce bije do tej pory. Po tych aferach Jadzi, tutaj na dole mamy od razu naszą bramkę, dosłownie minutę, a tutaj jest ten salonik, w którym ja byłem sam. Nie ma tam alko, ale już nie będziemy tam wracać do naszego. Idziemy do tego. Powiem wam, dawno takich emocji nie było. I tyle z naszych saloników. Doszliśmy tylko do saloniku, a od razu wyskoczyło, że boarding, więc zjeżdżamy z powrotem na dół. Wiecie, rozgrzałaś nas. No. No. Oj. Dobrze, że wziąłem piwo na schłodzenie. Mi serce do tej pory wali. No. Nie no. Hit, naprawdę hit dzisiaj. Powoli podchodzimy tutaj do biurka. Pan nam zaraz sprawdzi bilety i paszporty. Udało się z walizkami też, bo już nagle się zrobiły 3. Ja mam, zobaczcie, jeden plecak, drugi. Jeszcze mam reklamówkę pełną. My Mari tak samo. Ale już jesteśmy w autobusie, jedziemy do samolotu. Pani najlepsze sprawdzacze chwilą bagaże. Tak. I ludzie przed nami płacili. Patrzyła No tak na właśnie. nasze, ja mówię. My to jednak mamy szczęście w życiu. Jesteśmy już koło samolotu i wchodzimy tylnym wyjściem, bo mamy 20 coś tam. Jesteśmy już na pokładzie, teraz idziemy w sumie prawie na środek, bo mamy 21 siedzenia. 23, 22, 21. Jadzia przygotowuje się do nocnego lotu, mamy ponad 5 godzin. Klapeczki, jakaś bluza, zasłona. Masz opaskę na oczy? Opaska jest, to też jest. Ja lubię tak się przykryć, żeby nikt nic nie widział. Opaska nie wiem w sumie, ale gdzieś wkładałam, więc musi być. Vietjet, dwuja za punktualność. Tamten lot się spóźnił. Ten lot ma 50 minut spóźnienia. Dwuja i to taka na szynach jeszcze, prawda? No dobra, lecimy. Powiedzieli, że nie będziemy lecieć 5 godzin, tylko teraz nadrobimy i będzie 4,46. Tak jest. 4,46. Check-in close. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place. Jesteśmy już w Seulu, wychodzimy z samolotu i przed lądowaniem pilot nam powiedział, że jest minus 11. Odczuwalne. Od razu para z ust. A my nie gotowi na te temperatury. O ja już nie pamiętam, kiedy tak było. Oby śnieg jeszcze był. Mamy ze 40 temperatur różnicy teraz. Tak. Lecieliśmy, było 27, 30. No, a teraz minus 11. Marcin swoją ortalionówkę już założył. Myśli, że te minus 11 już mu nie grozi. Indonezyjska kurtka się przyda. Ale dzisiaj to się nie obędzie bez wyprawy po jakieś cieplejsze rzeczy. Bo naprawdę ja nic nie mam. Hello. 6:11, jak idziemy teraz do migracyjnego, zobaczymy ile nam się zejdzie. Ale zobaczcie.
W Korei nie odpuszczają i trzeba wypełnić taką deklarację zdrowia. Oczywiście wiecie, o co chodzi. Czy nie macie kataru, was głowa nie boli, czy nie straciliście czegoś. Takie rzeczy trzeba wypełnić i im dać. Teraz schodzimy 2 piętra w dół z terminala na... O, a te pojadą czy nie pojadą? O nie, te nie pojadą. O, jadą! No właśnie, no to jedziemy w dół. Papa! Pociąg stoi szybko! Na ostatnią chwilę. O, już się drzwi zamykają. No to jedziemy. Dojechaliśmy na terminal 1 i zobaczcie, jakie schody są wielkie. Deklaracje zdrowia wypełnione. Pełniliśmy też karty przylotu i idziemy teraz po pieczątki, choć wiem, że tutaj nie stawiają pieczątek. Ja już tu kiedyś byłem. Zapytam. Szybko poszło z paszportami, my już wychodzimy, może jeszcze nie z lotniska, ale właśnie to są ostatnie drzwi. I tutaj jest taka przestrzeń, gdzie można jeszcze pewnie sobie coś kupić i my chcemy kupić właśnie kartę SIM. Jesteśmy już w miejscu, gdzie sprzedają karty SIM i podpytaliśmy lokalnych tutaj na lotnisku i powiedzieli nam, że Telekom to dobra firma. Postanowiliśmy, że nie kupujemy karty SIM, tylko wypożyczamy router, z którym będziemy mogli się łączyć razem i jest tańszy, troszeczkę tańszy, taniej wyjdzie. No i będziemy musieli go zwrócić tutaj, bo z tego samego lotniska też wylatujemy za 4 dni. Router jest ważny na 3 urządzenia, także jeszcze Tak. w razie, gdyby w pokoju nie działa internet, to na jednego laptopa da się podłączyć. Żeby taki router wypożyczyć, trzeba dać panu swój paszport i dane do karty kredytowej. Bez tego nie pójdzie. Nasza jedna karta nie przeszła. Całe szczęście karta Revoluta przeszła. Niby debetowa, ale się udało. Infinity. Pan nam to objaśnia, jak to funkcjonuje. Dostaliśmy taki sprzęcik. Zaraz zobaczymy, czy tam takie już bubla nie wcisną, jak to będzie działało. Jaki to będzie speed. Sprawdziliśmy prędkość internetu i spójrzcie, no wcale nie jest tak dobrze. Nie powala. Korea to, wiecie o co chodzi, Korea to transmitują na żywo wszystko. Tutaj chłopaki, więc powinno być lepiej. Średnio, bo z takim internetem to nawet nie dałabym rady robić zajęć. Ale może się rozkręcić. Musimy wyjść z lotniska. Jadzia zapomniała, że zima. Już się wyszykowałam do wyjścia, a to minus 10. Chodź. Zawiało chłodem. Ale parowóz leci, ale fajowo. Już mnie złapało. Ole, Wow. ale jest zima. Ale się wybraliśmy. Jednak powoli zmieniam zdanie. Zimno. Bardzo zimno. Teraz biegniemy na metro. Ojejku, trzeba było kawałek przejść i powiem wam, no naprawdę ten kawałek było ciężko też przejść. Powiem Tylko... wam, nie będzie śmieszno w tych ciuchach. Ja już czuję po nosie. Ręce już chowam. No załóż sobie, znaczy zaraz znajdziemy jeszcze to, co ty masz, jak to się nazywa, tą mapaszkę na uszy, lepiej dla ciebie. To nic nie daje, to nawet wiatrówka to Koszulki nie założysz jest. zaraz na siebie, wszystko co masz, będziesz zakładał. Ale ja mam tylko jeszcze jedne spodnie, nie mam nic więcej. Spodnie masz, koszulki założysz kilka warstw. No ja to nie będę dzisiaj nigdzie wychodził. Stoję w pokoju. Aklimatyzacja. Jaki tu spokój. Nikt nie wychodzi tak zimno. Jeszcze też jest wcześnie, jest 7 rano. A słuchajcie, w ogóle tutaj słońce staje 7:40. Myśleliśmy, że wschód słońca będziemy widzieć z samolotu, a tutaj nic z tego. Późno. Dość późno, bardzo późno nawet. A zachodzi, sprawdziłam 17:17, więc dosyć długi dzień w sumie. Znaczy, długi, krótki, tak. No lepiej niż w Polsce na przykład w tym okresie. No właśnie, ale nawet w Tajlandii słońce zachodziło około 18. 18:30, więc nie jest tak źle. Próbujemy teraz ogarnąć maszynę, jedziemy na stację Seoul Station. Każą nam pieniądze włożyć, my nie mamy żadnych pieniędzy przecież. No właśnie, musimy mieć pieniądze wybrać najpierw. Nie można kartą? No nie Insert coin nie ma. Jednak musimy zapytać pana tutaj, o co chodzi. Zobaczcie, zima zaskoczyła drogowców. Warszawa cancel. Lot nie leci do Warszawy. Okazało się, że musimy mieć gotowe i przyszliśmy wybrać pieniądze do bankomatu. Ja ma ktoś zadzwonić, czy... No właśnie. Nie wiem, co to za maszyna, o co tu chodzi. A, dobra. Halo. Aha. Trzeba język zmienić. Ale
No dobra. Najpierw kartę włożymy, może wtedy wyskoczy opcja zmiany języka. No nie wiem, tutaj niby A jest, jest. ale jak zmieniam to... I tak sobie siedzimy na tym lotnisku i myślimy co zrobić. Ja chciałam przelać z Revoluta na inną kartę, na kartę krypto, z której zawsze korzystam w sumie, bo się bardziej opłaca w weekendy przy wypłacaniu pieniędzy. I zablokowali mi transakcję z pytaniem, dlaczego wysyłam pieniądze. No, inwigilacja. Pierwszy raz coś takiego się przytrafiło. Pierwszy raz, nie mam pojęcia. Tutaj z Crypto.com nie chcę dać w tym bankomacie, a teraz próbowałem Revolutem, 10% chcą wziąć. Szalicie? 10%. Mamy jeszcze gotówkę, ale póki co kantory są zamknięte. Mhm. A tak jak już wcześniej mówiliśmy, za bilet nie można zapłacić kartą, tak? Tylko na niektórych stacjach gdzieś tam wyczytaliśmy, że jest to możliwe. Więc Kombinujemy dalej. kim jest ten szarmancki, przystojny koleś z poprzednich filmów? Już Wam opowiadam. Otóż tego uroczego pana poznałam w Nepalu, szukając spokoju. Poznaliśmy się przypadkiem na ulicy, on szedł do hostelu, ja poszłam z nim zapytać o miejsce, niestety nie było miejsc. Tak dobrze nam się rozmawiało, że poszliśmy razem na kawę. Jak możecie się domyślić, pokoju nie znalazłam, za to przegadaliśmy kilka dobrych godzin i spędziliśmy świetny czas razem. Mieliśmy nawet iść na trekking w Nepalu razem, no ale nam się przez te plecy Marcina to wszystko nie zgrało. Jak śledzicie kanał Pająka, Podróże Wojownika, to być może już go tam zobaczyliście. Jak Pająk wybierał się do Indii, szukał przewodnika, a ja poleciłam mu akurat Harshida na Instagramie. Pająk skorzystał z jego usług, oczywiście nagrał z nim film, no i dzięki temu Harshid ma teraz sporo gości z Polski. Z Harshidem od tamtej pory utrzymujemy stały kontakt na Instagramie, ale nie przypuszczałam, że spotkam go ponownie podczas tej podróży. Wracaliśmy z kolacji z Marcinem i ja poszłam gdzieś do przodu, Marcin został z tyłu. Ja patrzę, odwracam się, że Marcin z kimś rozmawia. Podbiegam, mówię, o co chodzi? Jakiś taki dziwny typ. Ale się okazało, że to Harshid rozpoznał Marcina ze zdjęć, bo Marcina wcześniej na żywo nie widział. Za to mnie nie poznał, jak się mijaliśmy. To była druga, największa niespodzianka w tym roku i obydwoje w ogóle nie mogliśmy uwierzyć, że na siebie trafiliśmy. Mimo że mamy się na Instagramie, no to ja nie dodaję teraz w sumie żadnych treści tak na Instagramie prywatnie. On też miał jakieś zaległości i po prostu obydwoje nie mieliśmy pojęcia, że jesteśmy w tym samym momencie, w tym samym kraju i to jeszcze na tej samej wyspie. Spędziliśmy bardzo miły wieczór i co się okazało, że na drugi dzień wyjeżdżaliśmy o tej samej godzinie w to samo miejsce łodzią. A na jeszcze kolejny dzień z tego samego lotniska lecieliśmy o tej samej godzinie, tym samym samolotem, w to samo miejsce. Także to był taki wow, to jest aż niemożliwe i to było prawie nie do uwierzenia. Jak teraz to nagrywam, to sama nie wierzę prawie w tą sytuację, jaka się wydarzyła. To jest prawie nierealne, żeby dwie osoby spotkały się podczas naszej jednej podróży z dwóch różnych krain na tak małej wysepce w tym samym czasie, jeszcze drugi dzień o tej samej godzinie wypływają łodzią i na kolejny dzień tego samego lotniska, tym samym samolotem, w to samo miejsce. To jest jakiś wow, to się nie mieści już w głowie. No i nawet mamy filmik, jak się szczypiemy i sprawdzamy, czy jesteśmy realni. W każdym razie, jak będziecie w Indiach, to serdecznie Wam go polecam, na pewno nie orżnie Was na kaszę i będziecie zadowoleni. Bardzo dobrze mówi po angielsku, jest zabawny, jest uroczy, także będziecie na pewno dobrze się z nim bawić. Zostawiamy Wam link do jego Instagrama w opisie pod filmem.